Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwach Bricks, a dzisiaj przed Wami długo wyczekiwany zestaw, czyli Mercedes AMG GT3 od Kady. Składa się prawie z 5500 elementów, obecnie w polskiej dystrybucji kosztuje 1500 zł, z kodem Wojwach 15 na humbi.pl macie 15% zniżki na wszystkie zestawy od Kady. Zestaw jest oznaczony jako 14+. Na szczęście Kada nie bawi się w te pseudomarketingowe sztuczki, jak to jest w przypadku Lego, gdzie bardzo proste zestawy są oznaczone jako 18+. Z tyłu pudełka jest trochę zbliżeń, szczegółów. Ja już nie mogę się doczekać, kiedy zacznę go składać, także od razu przejdźmy do zawartości pudełka. W środku mamy 3 pudła, na których jest świetnie wyglądające zdjęcie prawdziwego Mercedesa. Na dnie pudełka mamy jeszcze jedno zdjęcie. Tutaj już w tym przypadku jest to Mercedes z klocków. Instrukcje są zapakowane w eleganckie kartony. I może zacznijmy właśnie od instrukcji. Tu widzę, mamy jakieś dodatkowe, giętkie, takie grubsze folie. To z tego co widzę, to na pewno będzie na przedniej szybie. Jest jeszcze cieniutka instrukcja, ale to jest z tego co widzę do elektroniki. No, tak jak się spodziewałem, długie wprowadzenie, świetne porównanie prawdziwego Mercedesa z tym z klocków. To już nie pierwszy raz, kiedy Kada robi te dzielone zdjęcia, gdzie mamy kawałek prawdziwego Mercedesa, kawałek tego z klocków. To na pewno wygląda efektownie. Porównanie wnętrza. I już możemy zobaczyć, że będzie też ruchoma kolumna kierownicy, 6-stopniowa skrzynia biegów. Zobaczmy jeszcze, czy w drugim tomie będzie coś ciekawego. Nawet w drugim tomie się znalazło kilka zdjęć. W sumie oba tomy mają aż 814 stron. Mamy ponad 50 ponumerowanych woreczków z klockami. Osobno zapakowane elementy z nadrukami. I jak widzicie, trochę ich jest. Luzem 4 ramki 11×15. Elementy pneumatyczne. Tutaj jeszcze mamy rurki, giętkie elementy, sporo gumek. Oświetlenie plus ładowarka na USB. Dwie te grube zadrukowane folie. Na początku myślałem, że są trochę porysowane, ale na szczęście to jest tylko folia zabezpieczająca. Pod nią wygląda to już bardzo dobrze. Zadrukowana tabliczka. No i to, czego mi do pełni szczęścia brakowało w Lotusie, czyli opony na licencji. Tutaj mamy każdą zapakowaną oddzielnie.
Budowę zaczynamy od ogromnego uderzenia mięsa technikowego. Jak widzicie, na tylnej osi jest dyferencjał. Tutaj mamy zejście z prędkości i wyjście do kół, ale ponieważ w tym wypadku moc nie będzie szła od strony silnika, ponieważ nie mamy tutaj elektroniki, silników do napędu, moc tak naprawdę będzie tutaj wychodziła z kół i szła przez skrzynię biegów do tłoków, więc w tym przypadku mamy tutaj podniesienie prędkości na kole niebieskim i czarnym. Następne przejście do dyferencjału. Tutaj mamy wyjście i do tego wyjścia na szarym kole zębatym będzie podpięte wejście do skrzyni biegów. Podczas budowy te osie z tym ogranicznikiem, które są wpięte do dyferencjału, wydawały mi się za długie, bo jak widzicie można je przepychać, ale te boczne belki zniwelowały tą różnicę, więc do końca nie wiem, czy długość tych aksli jest błędem jakościowym czy nie. A wracając do skrzyni biegów, tutaj, tak jak przed chwilą mówiłem, mamy wyjście, wejście do skrzyni biegów. Tutaj na pewno za chwilę będzie podpięte kolejne koło zębate. Tutaj z kolei mamy wyjście do zmiany biegów. Jak widzicie, zmiana biegów będzie za pomocą krzyżaków kulowych. Nie chcę zmieniać tych biegów, dopóki nie jest w pełni ukończony ten mechanizm skrzyni biegów, żeby coś nie przestawić, żebym nie musiał tego składać od początku. A wyjście ze skrzyni biegów jest tutaj, w tym miejscu. Jak na razie poziom trudności jest bardzo wysoki. Trzeba naprawdę bardzo mocno kontrolować pozycję wszystkich bębnów, kół zębatych, dokładnie czytać instrukcje, bo są takie niuanse jak na przykład tutaj, gdzie można niechcący dopchnąć aksla do końca i zablokować sobie to koło. To też jest uwzględnione w instrukcji, jest na to zwrócona uwaga. Wydaje mi się, że u mnie jest wszystko w porządku. Kilka razy to sprawdzałem, więc mogę wpiąć już skrzynię. Wpięcia są tutaj i trzeba też ustawić sobie ten element na równo, ponieważ tutaj mamy to wejście krzyżakowe. I jestem już pod koniec pierwszego etapu. Biegi będziemy zmieniać tymi dwoma przyciskami. Tutaj mamy piny kulowe, które będą nam popychać krzyżaki kulowe w ten sposób. Te piny kulowe, cała ta konstrukcja jeździ sobie tutaj na tych akslach. Działa to bardzo płynnie. Mamy dwie gumki ściągające, jedną tutaj, drugą tutaj. Te krzyżaki będą podpięte do tego krzyżaka. Moc następnie będzie szła tutaj do tych trzech szarych kół zębatych. Mamy zejście w dół. Tu mamy już podpięty kolejny krzyżak. Tutaj z kolei mamy przejście na drugą stronę. I tak wygląda przerzucanie biegów. Na razie tylko o jeden, bo nie chcę tutaj nic rozregulować, nic zepsuć. Tutaj po obu stronach mamy blokery, które nam utrzymują krzyżaki kulowe w odpowiedniej pozycji po każdym przerzuceniu biegu. Z kolei to koło zębate będzie połączone tutaj z tym i będzie nam obracało ten element z nadrukiem i będziemy mogli tutaj zobaczyć dokładnie, który bieg mamy wrzucony. Niestety nie wiem, czy ten nadruk jest lekko przesunięty, ale zgodnie z instrukcją literka R powinna się zgrywać ze strzałką.
No ale jest to niemożliwe z tak nadrukowaną sekwencją, więc jest lekkie przesunięcie. Tutaj z kolei ta dwójeczka czerwona jest blokowana przez ten element. Dzięki temu nie będziemy mogli tych biegów przerzucać w kółko. Tutaj też, żeby to koło zębate nie chodziło za luźno, ma wstawiony lekki opór po jednej i po drugiej stronie. Nie wiem, czy to będzie widoczne, ale tutaj mamy wpinki gumowe, które powodują, że jest niewielki opór. Dobra, to czas wpiąć te przełączniki do skrzyni. No i za chwilkę sobie sprawdzimy, czy nie popełniłem żadnego błędu i czy te biegi będą się tutaj prawidłowo przełączać. Dobra, to sprawdźmy, jak działa skrzynia. W tej chwili jest bieg wsteczny, czyli ten czerwony element obraca się w prawo, bo jak wrzucimy bieg, przejdę przez neutral, pierwszy, to już obraca się ten czerwony element w lewo, więc tu działa wszystko poprawnie. Wracamy do biegu wstecznego, od którego tutaj zaczynamy. Następnie mamy neutral i wtedy, jak widzicie, moc nie wychodzi. I wrzucamy pierwszy bieg. Tutaj opór czuję bardzo duży, czyli ten element obraca się bardzo szybko. Wrzucamy drugi bieg, opór jest mniejszy i widzimy, że już obraca się ten czerwony element wolniej. Bieg trzeci, czwarty, piąty i szósty. Tu praktycznie już w ogóle nie czuję oporu na kołach zębatych. I tu już mamy blokadę. Więc na pierwszy rzut oka skrzynia biegów działa prawidłowo. Jeszcze jedną fajną rzecz muszę Wam pokazać. Jest dorzucony do mocowania koła jeszcze dodatkowo boczny wahacz, oprócz górnego i dolnego. Dzięki czemu tutaj mamy bardzo dobre usztywnienie. Bardzo fajny pomysł, może nie na całkowite wyeliminowanie, ale ograniczenie na pewno dosyć spore luzów. Właśnie skończyłem pierwszy etap budowy. Do tego wszystkiego, co Wam pokazywałem, doszło jeszcze zawieszenie. Na każdym kole mamy te duże, grube amortyzatory. I dodatkowo tutaj mamy wyjście ze skrzyni biegów do tłoków, do silnika. Drugi etap jest szybki, składa się tylko z dwóch worków. Budujemy w nim płytę podłogową. Wyprowadzamy wyjście ze skrzyni tutaj do przodu, do krzyżaka kulowego. Jest też trochę nawlekania, zabawy z rurkami, ponieważ tworzymy tutaj całe rozgałęzienie do pneumatyki. Trzeci etap zaczynamy od budowy skrętu i przedniego zawieszenia. Przednie zawieszenie, tak samo jak i tylne, jest oparte na tych dwóch grubych amortyzatorach. Kada ponownie pokazuje, jak można zrobić bardzo ładne, złote elementy bez żadnych zacieków. Skręt na pierwszy rzut oka wygląda na mocny. Jest oparty na zębatce i kole zębatym. Tutaj, jak widzicie, mamy odwróconą zębatkę. Pod nią tutaj jest czarne koło zębate. Tutaj mamy wyjście, zapewne do kierownicy. Przednie koła, tak samo jak i tylne, są z dodatkowym usztywnieniem, ale nie dodatkowym trzecim wahaczem, tylko z tyłu również mamy łączniki, które nam te koła stabilizują. I bardzo fajne, ciekawe rozwiązanie. Te łączniki są podczepione tutaj do tych modułów, które razem ze skrętem jeżdżą sobie po akslach. W kolejnych krokach budujemy kolumnę kierownicy. Pamiętacie tutaj wyjście, mamy podpięte teraz
2 kardany. Tutaj pierwsza zmiana kierunku, idziemy do góry. Następnie tutaj mamy drugą zmianę kierunku i wyprowadzenie do kierownicy. Dodatkowo tutaj mamy siłownik, który będzie nam przesuwał do przodu, do tyłu cały ten moduł. Jeszcze on nie jest tutaj usztywniony, dlatego nam trochę zjeżdża na boki i się napręża. Ponieważ jeździ to na tym akslu i ten aksl musi się jeszcze przebić przez to koło zębate, a tam wiadomo, nie ma luźnego wejścia, ale już jak ten moduł będzie usztywniony tutaj z drugiej strony, to powinno to ładnie, płynnie jeździć. Skończyłem trzeci etap. Doszły nam siłowniki pneumatyczne. Umieszczone są tutaj w tym miejscu. Dodatkowo mamy podpięte gumki ściągające. Cały układ pneumatyczny jest bardzo uporządkowany. Każda rurka ma przemyślane wyprowadzenie, nie plączą nam się tutaj. Skończyłem czwarty etap budowy. Zaczynamy w nim m.in. już rzeźbić całą karoserię. I tak jak w Lotusie byłem pod dużym wrażeniem przeróżnych, świetnych technik budowania, tak tutaj to już jest jakieś szaleństwo. Oprócz tego, że mamy tutaj mnóstwo skosów, kątów, to dodatkowo są one świetnie usztywnione. Zobaczcie, że tutaj nic nam nie lata. Przednie słupki to jest majstersztyk, mimo że mamy tutaj skos oparty na wpięciach kulowych. Mamy tutaj dodatkowo łącznik. Lekkie przesunięcie względem tej linii klocków. To jest on tak świetnie usztywniony, że możemy za ten słupek podnieść cały samochód, a nie jest on lekki. Cały czas podczas budowy widać tutaj bardzo dużą dbałość o szczegóły. Mamy nawet siatkę bezpieczeństwa zbudowaną z klocków. Nie jest to żaden gotowy element. Budowa fotela jest bardzo ciekawa, chociaż nie jestem do końca przekonany co do jego wyglądu. Zazwyczaj użycie dodatkowych klocków systemowych, klasycznych jest na plus i wtedy bryła wygląda dużo lepiej, ale jak dla mnie jest on trochę za bardzo toporny, za ciężki, brakuje mi lekkości i trochę wygląda jakby był tutaj doklejony z innego modelu, ale to może jest tylko pierwsze wrażenie, zaraz się do niego przyzwyczaję. W piątym etapie budujemy tylną część Mercedesa. Kolejny etap z mnóstwem technik budowania, nawet przez chwilę nie było żadnego nudnego momentu. Dodatkowo podpinamy trochę elektroniki, mamy tutaj oświetlenie, po 3 diody na każdą lampę. Ten etap kończymy na wpięciu całego tylnego segmentu. Wyprowadzamy na koniec kable do kabiny. Tutaj dodatkowo mamy rozgałęziacz i mogę już przechodzić do kolejnego, szóstego etapu. Skończyłem szósty etap, no i znowu się powtórzę, no ale muszę to powiedzieć, był to kolejny genialny etap, jeśli chodzi o techniki budowania. W szóstym etapie konstruujemy drzwi, dolne progi. Zobaczcie, jak to wszystko jest świetnie wyrzeźbione z tych klocków. Drzwi są zablokowane. Tutaj mamy klameczkę. Po naciśnięciu możemy otworzyć drzwi. Tutaj widzicie ten mechanizm oparty na gumce. Wszystkie srebrne, metaliczne elementy są bez żadnych zacieków. Nadruki, które ciągną się przez kilka elementów, są idealnie spasowane. W siódmym etapie konstruujemy cały przód Mercedesa z grillem, ze światłami, z nadkolami. Szczerze mówiąc, jak patrzyłem na zdjęcia, rendery Mercedesa, to byłem pewny, że cały ten grill to jest jakiś dedykowany element. Nie spodziewałem się, że cały jest zbudowany z klocków. Cały efekt jest dzięki
nadruką na krawędziach klocków. Mamy też już elektronikę odpowiadającą za światła. W 8. etapie budujemy silnik. Od razu pokazuję Wam, jak wyglądają tłoki, ponieważ zaraz zostaną zabudowane. Mamy silnik V8. Kilka etapów temu pokazywałem Wam, gdzie jest wyjście do tłoków. Tutaj mamy ten żółty krzyżak kulowy i do niego będzie podpięty ten wychodzący z silnika. A tak prezentuje się silnik w całości. Wygląda fenomenalnie. Zaraz po silniku budujemy układ dolotowy. I 8. etap kończymy budową środkowej konsoli. Został mi już tylko ostatni 9. etap, także widzimy się już po zbudowaniu całego Mercedesa. I Mercedes jest już gotowy. Jeśli chodzi o proces budowy, to był kosmos. Genialny, bardzo uporządkowany, mnóstwo technik budowania. I nieważne, czy budowałem mechanizmy, funkcje, czy całą karoserię, cały czas ten proces budowy był bardzo, bardzo interesujący i wciągający. Mogę śmiało powiedzieć, że jak do tej pory to był najlepszy proces budowy, jeśli chodzi o samochody. Nieważne, czy w skali 1:8, czy mniejszych. Jeśli chodzi o wygląd, to jest to moim zdaniem najlepiej odwzorowany samochód w skali 1:8. Jak na razie nie widziałem żadnego zestawu, który mógłby się zbliżyć do tego Mercedesa, no może poza Lotusem. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądał tegoroczny Lotus 1:8 od Lego, który się po wakacjach powinien pojawić. Czy zbliży się do Lotusa od Kady, już nie mówiąc o tym Mercedesie. No jest tutaj bardzo duża dbałość o szczegóły. Nawet prześwity na nadkolach wydają się identyczne. Jedyne, do czego można by było się przyczepić, to do poprowadzenia linii tych przednich świateł i braku tego zadartego nosa z przodu. Tak jak byłem pod dużym wrażeniem Lotusa, którego niedawno mogliście zobaczyć na moim kanale, tak tutaj jest jeszcze lepiej, jeszcze bardziej gęsto i jeszcze lepiej, jeśli chodzi o wygląd, odwzorowanie. Oczywiście zawsze jest coś za coś i tak jak Wam mniej więcej w połowie budowy wspominałem, że jest tutaj bardzo dobre usztywnienie tych wszystkich elementów, tych skosów. Tak później już było trochę gorzej, ale też jestem w jakimś stopniu w stanie zrozumieć, że w momencie, kiedy chcemy jak najlepiej odwzorować samochód, to trzeba iść na pewne kompromisy. I jest tutaj kilka takich newralgicznych punktów. Na pewno ten cały grill przy łapaniu za przód, jeśli chcemy go gdzieś przenieść, on jest tylko wpięty na klocki systemowe, więc już 2 razy mi się otworzył, wisząc tylko na tych gumowych elementach. Jeśli chcemy go wziąć z boku, no to takim newralgicznym punktem są tutaj te progi. One potrafią po prostu odpaść. Po pełnym zbudowaniu już nie ryzykowałbym podniesienia za sam słupek, bo ten Mercedes jest naprawdę bardzo ciężki. Jeśli chodzi o funkcję, to po pierwsze mamy skręt. Jak widzicie, jest on dosyć mocny. O dziwo, mimo że ten Mercedes jest bardzo ciężki i mamy jeszcze w dodatku sliki, to tą kierownicą, jaką stoi, da się skręcić koła, ale po chwili zostają nam części z tej kierownicy, więc naprężenie czuć, że jest bardzo duże, więc słyszycie, cały czas coś z tej kierownicy odpada, więc kompletnie nie ma sensu skręcać tą kierownicą. Fajnie, że ten skręt jest podpięty, ale przy tak dużych zestawach powinny być tutaj przełożenia, czyli tak zwane nawet kilka, czyli można by było powiedzieć takie wspomaganie kierownicy. A jest tutaj dużo miejsca, więc tego mi na pewno brakuje, jeśli chodzi o tę funkcję. Jeśli chodzi o zawieszenie, to jest ono symboliczne, bo już Mercedes sam w sobie jest nisko osadzony, ale przednie amortyzatory nie do końca dają radę, bo jak je naciśniemy, zostają w tej pozycji.
ale te amortyzatory od Kady, jak już Wam przy okazji innych zestawów pokazywałem, są one regulowane, więc można tutaj je utwardzić. Dlatego byłem zdziwiony, że w instrukcji nie było o tym informacji, bo na przykład w Yangwongu, chyba jak dobrze pamiętam, albo w Lotusie, była ta informacja, żeby je podkręcić, żeby były twardsze. Mamy otwierane drzwi z klamką, to już Wam pokazywałem. No i ten szary fotel, który tak mi nadal nie pasuje do tego modelu. Nie wiem szczerze mówiąc, dlaczego on nie jest po prostu czarny. To mniej by się ten posągowy wygląd rzucał w oczy. Mamy otwieraną maskę, a pod nią świetnie wyglądający silnik. Te 3 moduły, które Wam pokazywałem podczas budowy, można sobie wyciągnąć. Jak już zajrzeliśmy pod maskę, to pokażę Wam, jak wygląda kwestia włączania świateł. Tutaj mamy kabel, który podpinamy do przejściówki. Tu mamy wejście na USB. No i musimy mieć jakiś powerbank, do którego możemy to podpiąć. I wtedy możemy sobie włączać i wyłączać światła. Teraz jest za jasno, żeby Wam to pokazać, ale wrzuciłem rolkę, którą w nocy nagrałem, więc link zostawię w opisie filmu, żebyście mogli zobaczyć, jak te światła włączone się prezentują. Bardzo dziwne i niewygodne rozwiązanie. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego nie ma jakiegoś pojemnika na baterię albo małego akumulatora ukrytego w kabinie, tym bardziej, że tam jest naprawdę sporo miejsca. Jak zapalimy światła, no to nie możemy z kolei domknąć maski, bo przeszkadza nam kabel. Jest to dla mnie niezrozumiałe i bezsensowne rozwiązanie. Kabel jest na tyle długi, że spokojnie można go przeciągnąć do środka kabiny i ukryć tam na przykład taki mały powerbank, jeśli chcemy, żeby na półce Mercedes stał z włączonymi światłami. Kolejna funkcja to pneumatyczny system podnoszenia Mercedesa, tak żebyśmy mogli zmienić opony koła. Do uruchomienia tej funkcji potrzebny nam wózeczek z pompką. Tutaj podpinamy wężyk. No i co? Pompujemy. I jak widzicie, Mercedes jest już uniesiony. Następnie bierzemy kolejne narzędzie do odkręcania śrub. I po odkręceniu, przekręceniu tej śruby w lewo możemy zdjąć koło. Przekładając dźwignię, opuszczamy Mercedesa. I tak działa funkcja pneumatyczna. Mamy też taki podnośnik, do którego możemy podpiąć silnik i wyeksponować go obok samochodu na półce. Jak nie macie cierpliwości, to nie dotykajcie się do tych łańcuchów, bo one są w takiej postaci. Każdy element trzeba wypiąć i nawlec, a przy dużych paluchach to jest dużo przeklinania. Tutaj mamy siłownik, którym możemy sobie podnosić i opuszczać ten podnośnik. Bardzo prosta konstrukcja. W zestawie mamy kolejne narzędzie, którym sterujemy sobie przód, tył tym modułem z kierownicą, a raczej z tym, co z niej pozostało po próbie skręcania kołami. Ale ta funkcja już jak jest usztywniona, działa bardzo lekko, bardzo fajnie. Nie wiem, czy wy tam coś widzicie, spróbuję to jakoś lepiej doświetlić. Żeby dostać się do przycisków do skrzyni biegów, musimy otworzyć sobie tylną klapę i tutaj mamy te przyciski. Jak one działają i jak działa skrzynia biegów, już Wam pokazywałem podczas budowania. Działa lekko, nie przycina się. Już przy obracaniu mi te części odpadają, tak jak Wam mówiłem. Tak Mercedes prezentuje się od spodu, jest bardzo dobrze zabudowany. No i cóż, podsumowując, świetny proces budowy, świetny wygląd,
sporo funkcji i to różnorodnych, bo mamy trochę elektroniki, trochę pneumatyki, trochę standardowych mechanizmów, ale też nie jest bez wad, czyli to dziwne rozwiązanie, jeśli chodzi o oświetlenie, sypiąca się kierownica, problem z przenoszeniem, bo tak naprawdę nie znalazłem jeszcze optymalnego chwytu, żeby go złapać, żeby coś nie odpadło. Chyba jedyna możliwość to podniesienie za koła i złapanie go od dołu. Jeśli chodzi o cenę, no to już powoli zbliżamy się do tego cennika legowego. Już wiele mu nie brakuje. Też po tym, jak on się w pierwszym rzucie bardzo szybko wyprzedał, to przy tym obecnym kolejnym rzucie już cena jego poszła do góry. Nie pamiętam, czy o 150, czy o 200 zł. Mimo tych kilku niedociągnięć, kilku wad, nie zmienia to faktu, że jest to najlepszy model w skali 1 do 8, jaki przeszedł przez moje ręce. Podoba mi się też to, że te wszystkie 3 samochody, które Kada wypuściła w zeszłym roku w skali 1 do 8, czyli Lotus, Yongwong i Mercedes, że mamy tutaj różnorodność. Mamy Yongwonga, który jest w pełni zelektryfikowany, tańczący. Mamy klasycznego Lotusa za dobre pieniądze, bo tam w okolicach 700 zł. Bez elektroniki, bez czasem niepotrzebnych bajerów. No i mamy Mercedesa, gdzie mamy i trochę elektroniki, trochę pneumatyki. Ta różnorodność mi się podoba. W przypadku samochodów w skali 1 do 8 od Lego co 2 lata ja wiem, co my tam dostaniemy. Że raczej niczym nas nie zaskoczą i trzymamy tylko kciuki, żeby był podobny do oryginału. W ostatnim McLarenie to się średnio udało. Jeśli chodzi o jakość elementów, to nie zauważyłem tutaj jakichś różnic w odcieniach pomarańczowego czy czarnego. Jedyne co to te aksle, o których wam mówiłem na początku, ale też nie wiem, czy to jest wada jakościowa, czy nie. Nie jest to samochód do zabawy, raczej do postawienia na półce, mimo że podstawa, rama, te pierwsze etapy pokazują, że ta konstrukcja jest bardzo mocna, solidna, to później te wykończenia częściowo z klocków klasycznych powodują, że jest on dosyć delikatny i trudny do przenoszenia, a co dopiero do zabawy, jeżdżenia nim i tak dalej. No i cóż, jak zawsze czekam na wasze komentarze, co wy sądzicie o tym zestawie, a z mojej strony na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.